Cześć kochani, witam Was serdecznie na Dietetyka w Tropikach. Dzisiaj przygotowałam dla Was 5 ciekawostek żywieniowych o Brazylii. To zaczynamy. Pierwsza ciekawostka, czyli co ma wspólnego świnia z brazylijską fasolą. Na przykładzie w Brazylii mamy bardzo wiele różnych rodzajów fasoli. Najczęściej spożywa się z dodatkiem ryżu. I tak na przykład mamy tutaj dwa rodzaje fasoli. Pierwszy rodzaj fasoli to fasola czarna. Ziarenka są dosyć małe, możecie sobie zobaczyć. I ten rodzaj fasoli najczęściej spożywa się w stanie Rio de Janeiro. Natomiast drugi rodzaj fasoli, który wygląda tak, możecie zobaczyć, że ma on dosyć spore kropki, centki brązowe, cokolwiek to jest, nazywa się carioquinha. Jest to fasola, która spożywana jest w stanie São Paulo. A co wspólnego ma świnia z rodzajem fasoli? Otóż ludzi z Rio de Janeiro nazywa się tutaj potocznie carioca, a ta fasola z São Paulo nazywa się carioquinha, co mogłoby sugerować, że tą fasolę powinno się spożywać w Rio de Janeiro, natomiast spożywa się czarną. Dlatego sporo Brazylijczyków również nie wie, że nazwa tej fasoli wzięła swoje imię od świni, która właściwie ma bardzo przybliżone centki do tych, które są na fasoli. Druga ciekawostka, czyli brazylijskie awokado. Jest troszeczkę inny niż znamy z marketu w Polsce, ponieważ jest o wiele większy i ma bardzo cienką skórkę. Natomiast jest go zazwyczaj o wiele więcej, natomiast smaku, szczerze mówiąc, nie odczuwam jakiejś większej różnicy. Natomiast jeśli zapytacie się Brazylijczyków, co właściwie spożywają z awokado, na pewno otrzymacie taką odpowiedź, że witaminy. A witamina to nic innego jak zblendowane awokado z mlekiem, które najczęściej podawane jest małym dzieciom tutaj. Natomiast nie ma tutaj takiej kultury jak na przykład w Meksyku, że spożywa się awokado w formie guacamole. Powiedziałabym bardziej, że jest popularne w Europie o wiele bardziej niż tutaj. Mimo tego, że jest ogromne i jest go naprawdę tyle, że no nie do przejedzenia, tak szczerze mówiąc. Trzecia ciekawostka, czyli napoje słodkie. Jest tutaj dosyć sporo do wyboru napojów słodkich, łącznie z tym, że jest dużo Coca-Coli, Pepsi, Fanty, można znaleźć wszędzie. Natomiast jest taka jedna marka, która właściwie bardzo się w Brazylii wybiła. Praktycznie wszyscy ją piją, nawet zamiast Coca-Coli. Bardzo często się spotykałam, że o wiele częściej jest wybierana właśnie przez Brazylijczyków, a jest to Guarana Antarktyka, właściwie po portugalsku Antarctica. To jest słowo, które naprawdę ciężko mi się wymawia. Jest ona naprawdę przepyszna i też energetyzująca, ponieważ zawiera kofeinę z guarany. Właściwie guarany, tak jak się powinno mówić poprawnie z akcentem. Natomiast można też znaleźć sporo różnych ciekawych pozycji. A na przykład tutaj mamy napój z dodatkiem gujaby. Jest to owoc, który tutaj rośnie tak jak jabłko w Polsce. Jest go po prostu mnóstwo, jest wszędzie. Wygląda jak gruszka, która ma w środku dużo bardzo twardych pestek i jest lekko pomarańczowa. Zobaczymy, jaki jest smak. W smaku jest lekko gorzkawo-słodka, przebija się taka nuta pomarańczy, natomiast ma w sobie taki akcent smakowy, który na pewno pozna każdy, kto spróbował już ten owoc. Jest bardzo charakterystyczny, dlatego nie wiem, czy próbowaliście kiedyś gujaby, natomiast koniecznie trzeba spróbować, żeby poczuć tą nutkę, która jest naprawdę wyjątkowa, bym powiedziała. Kolejnym produktem, który znajdziecie na brazylijskich półkach, jest soczek kokosowy, który właściwie na etykietce jest bardzo ciekawy, ponieważ pokazany jest, jak woda z kokosa wchodzi już do tego soczku bezpośrednio. Natomiast nie jest to tak w praktyce. Ma, jak czytałam w składzie, dlatego warto zawsze czytać skład. Jest tutaj napisane 100% kokosa, natomiast 1% około to dodatek cukrów prostych.
Natomiast jest to ciekawe orzeźwienie, po które sięga bardzo dużo tutaj osób w Brazylii. No nie czarujmy się, że otwieranie wielkiego kokosa nie należy do rzeczy łatwych i przyjemnych, dlatego bardzo często można właśnie spotkać osoby z taką małą alternatywą. Kolejną ciekawostką, którą chciałabym Wam pokazać, jest jeden z bardzo znanych, szczególnie teraz. Teraz jest w Brazylii jesień, czyli około 15-20 stopni w słońcu i panuje tutaj dosyć chłodny wieczór. Dlatego często Brazylijczycy sięgają po cieplejsze posiłki, tak żeby się rozgrzać. Często też się pije więcej herbaty, napojów ciepłych. I z tego też powodu chciałabym Wam pokazać jedną z potraw, którą znajdziecie w Brazylii. Natomiast spotkałam się z nią także w Portugalii. Też można znaleźć. I jest to feijoada. Nie wiem, czy ktokolwiek wcześniej słyszał o tej potrawie. Tutaj jest akurat feijoada, która została zamówiona, tak zwany marmitax. Tutaj się tak nazywa po prostu zamówienie na wynos. Jak otworzymy sobie, ona tak pięknie pachnie, że już po prostu nie mogę się doczekać, jak zjem. Posłużę się widelcem, żeby wskazać Wam składniki. Więc tak, tutaj mamy tak zwaną kuwę. Jest to kapusta brazylijska. Tutaj mamy troszeczkę sałatki, która się nazywa vinagre. Tutaj bardzo charakterystyczny proszek farofa, którym często posypuje się w Brazylii posiłki. Oczywiście ryż i oczywiście fasola, która jest czarna. Akurat czarna fasola, możemy tutaj zobaczyć, że jest to ta sama fasola, która była tutaj. Tylko że oczywiście już przygotowana w wielkim garnku. A właściwie co znajduje się w tym wielkim garnku? To jest najbardziej ciekawe w tej potrawie. Otóż znajdują się różne ciekawe części świni. Mogą to być nawet podroby, mogą to być części ciała typu ucho i nos, które niestety można czasem znaleźć w swoim talerzu, więc rzecz nie należy do przyjemniejszych. Natomiast jest to taki wywar, który jest gotowany z wielką ilością różnych dodatków. Można znaleźć dużo kiełbasy, można znaleźć też żeberka, karczek, nawet też dodatek mięsa wieprzowego, wołowego, także jest to wielka mieszanka. A historia tej potrawy wywodzi się prawdopodobnie od niewolników, którzy przyjechali do Brazylii i często po prostu spożywali jednogarnkowe potrawy, w których po prostu było wiele zmiksowanych części mięsa, których już niekoniecznie ich pan chciał jeść, czyli właśnie typu nos czy ucho świńskie. Więc tutaj zostawiam Was z tą potrawką. My zaraz będziemy właśnie się ją delektować. Jest naprawdę przepyszna i bardzo zdrowa. I ostatnią ciekawostką, jaką chciałam Wam pokazać, to jest, wracając do napojów, bardzo znany i prosty koktajl, który w Brazylii często można zamówić sobie w restauracji, bardziej na orzeźwienie, czyli bardziej jak jest tu naprawdę gorąco. I jest to koktajl na bazie ananasu i na bazie mięty. I z dodatkiem lodu zmiksować w blenderze i naprawdę teraz na gorące dni jest to naprawdę super orzeźwienie, które możecie spróbować zrobić w domu, jeśli oczywiście dorwiecie gdzieś ładnego kokosa, czego Wam serdecznie życzę. To by było na tyle z ciekawostek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na moją stronkę po więcej różności. Jeśli zainteresowała Was brazylijska witamina, również na stronce znajdziecie przepis, jak ją wykonać. Także zapraszam Was, komentujcie, dajcie znać, czy znacie gujawę, albo czy próbowaliście kiedyś potrawy, będąc w Portugalii czy w Brazylii. Dajcie znać i pozdrawiam Was, do zobaczenia. Ciao, ciao!